Cześć, witam ponownie. Dzisiejszy materiał będzie kontynuacją poprzednich filmów o ESP8266. Dotychczas został złożony układ pomiarowy składający się z dwóch sensorów i wyświetlacza OLED. Całość została oprogramowana w ESP Easy, a efektem będzie wizualizacja na prezentowanym ekranie OLED. Jeśli jesteś ciekawy, jak to zrobiłem, zapraszam do materiału. ESP Home jest dodatkiem, którego należy zainstalować z poziomu Home Assistanta. Kolejnym narzędziem, które będzie Ci potrzebne, jest dodatek File Editor, którym będziesz mógł umieścić wszystkie pliki, czcionki, ikony, obrazki w lokalizacji config ESP Home. Jest to domyślna lokalizacja, z której będą pobierane wszystkie pliki użyte do konfiguracji w materiale. Po poprawnej instalacji i uruchomieniu możemy przejść do ESP Home. Teraz pokażę Wam, jaki potencjał tkwi w tym narzędziu. W tym miejscu możemy dodawać nowe urządzenia, możemy je aktualizować i przytrzymywać ustawienia, które są niepubliczne, na przykład ustawienia naszej Wi-Fi. Dodaję pierwsze urządzenie. Continue. Nadaję nazwę. Next. Wybieram typ. Zajrzę teraz do konfiguracji. Widzimy tutaj typ płyty. Niestety jest on błędny, dlatego zmieniamy na D1. Ctrl spacja. Od razu mamy podpowiedź mini. Mamy tutaj klucz do API, hasło do OTY oraz konfigurację Wi-Fi. Jak widzicie, konfiguracja Wi-Fi pobiera ustawienia z pliku Secret. Tutaj mamy konfigurację Access Pointa. Access Point uruchamia się w momencie, gdy nie może urządzenie nawiązać połączenia z naszym Wi-Fi. Install. Pierwsza instalacja wymaga podłączenia naszego urządzenia do komputera poprzez port USB. W tym momencie jest preparowany obraz, który będzie potrzebny do flashowania urządzenia. ESP Home jest samowystarczalnym narzędziem. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych flasherów. Zrobimy to z poziomu tutaj narzędzia. Skończył się preparować obraz, możemy go pobrać. Został pobrany. Przechodzimy dalej. Za wskazaniami aplikacji Connect wybieramy port USB, podłącz, install, wskazujemy pobrany wcześniej obraz. Klikamy Install. Następuje flashowanie naszego mikrokontrolera. Zamknij. Możemy przejść do logu. Zostało nawiązane połączenie z moją siecią. Close. Urządzenie jest online. Przechodzę do edycji. Teraz chciałbym pobrać temperaturę z sensorów. W tym celu należy skonfigurować pin, do którego zostały podpięte sensory. Dallas, pin D4, update interval co 5 sekund. Zapisuję i wysyłam przez Wi-Fi. Wychodzimy. Przechodzę do logów. Oczywiście pobieram przez Wi-Fi.
Mamy wykryte dwa termometry. Kopiuję ich identyfikatory. Przechodzę do edycji. Dodaję sensory. W tym momencie mogę zapisać. Przystępuję do instalacji, oczywiście przez Wi-Fi. Teraz mogę przejść do ustawień, do integracji. I w integracjach jest wykryte nowe urządzenie, które należy skonfigurować. Ale potrzebny jest klucz szyfrujący. Klucz szyfrujący trzeba pobrać z pliku konfiguracyjnego. Wklejam go, zatwierdzam, klikam zakończ. Jak widać mamy jedno urządzenie, mamy wykryte dwie temperatury i bezpośrednio z tego panelu można dodać do dashboardu nowy element. Klikam dalej, dodaj do dashboardu, klikam przegląd i mamy dodane temperatury w podglądzie. Teraz przejdę do konfiguracji OLED i to jest najciekawszy punkt programu. Podobnie jak w przypadku sensorów, będę musiał wskazać piny, pod który został podpięty ekran OLED. Oczywiście ja już wcześniej wykonywałem tą konfigurację, dlatego pozwolę sobie na skopiowanie przykładowego tekstu, który będzie wyświetlany na ekranie. Jak widzicie, mamy tutaj problem ze zmianą font 1, należy ją ustawić. Od razu ustawię drugą czcionkę, którą będę później używał. Zapisuję. Jak widzicie, ekran ma rozdzielczość 128×64. Drukujemy na nim napisy pod tymi współrzędnymi 40, 0, 0,25 i 0,38. Mamy tutaj ustawioną czcionkę, tekst, natomiast tutaj odwołujemy się bezpośrednio do stanów temperatur odczytanych z sensorów i poprzez wyrażenia regularne formatujemy wyświetlany tekst. Font 2, font 2 i 20. W takim razie zapisuję, przechodzę do instalacji, wybieram opcję przez Wi-Fi. Klikam stop. Powiększę. Mamy wyświetloną temperaturę i tekst JK Proi.
Ale teraz jeszcze użyję innej czcionki. Dokopiuję. Muszę obsłużyć ID, TCP, IP, adres oraz ESP time. W takim razie obsługujemy najpierw czas. I pozostał TCP IP. Ctrl V. Mogę zapisać i wysłać ponownie przez Wi-Fi. Konfiguracja przesłana. Jak widzicie, tutaj mamy różne czcionki różnej wielkości, mamy różne dane wyświetlone, czy to z sensorów, czy bezpośrednio z mikrokontrolera, jak również zwykłe napisy. Ale ekran nie służy tylko do wyświetlania tekstu. Możemy również na nim rysować. Aby to pokazać i żeby nie usuwać naszej pracy, pokażę również, w jaki sposób zastosować mechanizm stron. Oczywiście, aby przyspieszyć, wkleję sobie tutaj konfigurację, którą wcześniej już przygotowałem. To jest konfiguracja poprzedniego ekranu. To jest konfiguracja nowego ekranu. Mamy tutaj zadeklarowane dwie strony w sekcji Pages. Na samym końcu trzeba ustawić interwał wyświetlania. Mamy interwał 5-sekundowy, przełączający ekran. Zapiszę to. Tutaj wyświetlam napis, jeden okrąg, drugi, trzeci i literę O. Zapisuję, instaluję, oczywiście bezprzewodowo i czekamy na efekt. Konfiguracja została przesłana. Klikam Stop. I proszę bardzo, pierwszy ekran i drugi ekran, tak jak widzicie, 3 okręgi i literka O jako usta. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym zaprezentować, jest wyświetlenie animacji, a dokładnie GIF-u. W tym celu trzeba stworzyć kolejną stronę. Aby przyspieszyć, wkleję konfigurację. Muszę oczywiście zadeklarować animację. Mamy plik ludzik GIF. Rozdzielczość 64:60. ID My Animation. Tutaj na trzeciej stronie wklejam tą animację na współrzędne 32:0 z opcją włącz, wyłącz piksel w interwale 5 sekund. Mogę zasejwować i wysłać konfigurację na urządzenie. A oto animacja, którą wgrałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pokazałem potencjał, jaki tkwi w tym narzędziu, że zachęciłem Cię do stworzenia własnych projektów. I jeżeli materiał się podobał, proszę o łapkę w górę, a jeżeli jesteś zainteresowany kolejnym filmem o ESP, bardzo proszę o subskrypcję. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia. Cześć!